Ostatnio Remigiusz bez ściemy przypomniał mi, że była kiedyś taka gra Ubek. Pomyślałem wtedy, że fajnie byłoby sprawdzić, jak Ubek wyglądałby w normalnej rozdzielczości. Założenie jest takie, że bierzemy dokładnie te same stare mapy i tekstury i jedyna nowa rzecz to sposób ich wyświetlania. Tu mamy pierwszy level wczytany do Blendera. Jeszcze trzeba zrobić, żeby czarny kolor był przeźroczysty. Jak widać, kolejne klatki animacji są obok siebie na jednej teksturze. Żeby było widać tylko jedną, można zmienić mapowanie w meszu, ale wygodniej będzie to zrobić w shaderze. W ten sposób możemy wybierać klatkę przez własne pole w obiekcie. Tak się robi, żeby sprite'y odwracały się do kamery przodem. Sprite'y z grafikami zależnymi od kierunku robimy z dwóch obiektów. Parent zachowuje prawdziwą orientację postaci i do niego podczepiamy sprite odwracający się do kamery. Poprzez driver z odpowiednią formułą orientacja automatycznie przekłada się na wartość pola i wybraną klatkę animacji. I już widzimy, jak nasz chłopek wygląda z kilku stron. No i to już prawie wszystkie aspekty grafiki, jaką wyświetlał oryginalny Ubek, ale jako że to Blender, to od razu dostajemy rzeczy, których w Ubeku nie było. Na przykład bawienie się światłem i parametrami materiałów. W dzisiejszych czasach dzięki Global Illumination nawet wersja bez tekstur wydaje się bardziej prawdziwa niż tekstury z dawnej epoki. Wygląda co prawda jak wycinanka z papieru, ale jednak papieru prawdziwego. Oczywiście w tym trybie na niektórych levelach, tam gdzie nie widać nieba, będzie zupełnie ciemno, bo nie oświetli ich skybox. Wiadomo, że możemy wtedy dodać oświetlenie, ale może wystarczy reguła, żeby najjaśniejsze fragmenty wybranych tekstur automatycznie stawały się źródłami światła. No i nawet fajnie wyszło. No to gramy, to znaczy renderujemy.
Koniec. Błogosławieni, którzy nie widzieli, ale jednak podejrzewali, że w środku w ubeku kryje się grafika lepsza niż widać na wierzchu.